W dzisiejszym odcinku zobaczymy słynny powulkaniczny Park Narodowy Timanfaya, odwiedzimy winiarnię Lageria, a także zobaczymy Zieloną Lagunę. Wycieczka będzie dosyć spora. To jest miejscowość Puerta del Carmen. Po drugiej stronie jest piękna, piaszczysta plaża. Dokładnie tam. Bardzo długa jest. Jest to wycieczka kupiona na internecie w cenie około 50 euro. Oczywiście jej główny cel to park wulkaniczny Timanfaya, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Parku nie można zwiedzać samodzielnie na własną rękę i pieszo, jedynie posiadając wykupioną wycieczkę lub też specjalnymi autobusami. Teraz chwila przerwy w miejscowości Jajca. Fajnie to brzmi, ale pisze się zupełnie inaczej. Miejscowość Jajca. To jest nasza grupa, a w sumie to dwie grupy i część ludzi czeka na inny autobus i inną wycieczkę. To ten? Chyba tak. I już prawie na miejscu. Park Narodowy Timanfaya. Tutaj wielbłądy, setki wielbłądów, a przejażdżka kosztuje tylko 11 euro. Także można wjechać na wulkan wielbłądem. Zaraz się przekonamy. Setki wielbłądów. Kupiłem bilet, 11 euro, także można się przejechać. Trochę wieje, ale cóż, to normalne na tej wyspie. Samemu trzeba sobie znaleźć towarzysza, bo na wielbłądzie jadą dwie osoby. No i zaraz zaczynamy przejażdżkę. To są pasy jak w samolocie. 11 euro taka przejażdżka kosztuje, także myślę, że warto. Nie wiem, czy to mówiłem, być może tak, ale jestem znowu podjarany. Ostatni raz jechałem na wielbłądzie w Maroku parę miesięcy temu. No i wyruszyliśmy. Jedziemy, to trzęsie. I tutaj właśnie po dwie osoby siedzą na wielbłądzie. Ale rzuca. No, moi drodzy, piękna sprawa. Park Narodowy. I jedziemy na wulkan Timanfaya. Im wyżej, tym widoki ciekawsze, ale zarazem wieje o wiele bardziej. Ach, nasza karawana. No, całkiem fajna przygoda. No i ten krajobraz. Ten przepiękny krajobraz. No. Świetnie. Wracamy na dół i dalszy ciąg wycieczki będzie ponownie autobusem. Ale to jest trzęsie teraz. No ale jest super. Tam już kolejna karawana na dole. No, niezapomniana przygoda. Und mit 1 Million Besucher ist die zweite Meerbesucher. I oto wjeżdżamy już na teren parku Timanfaya. Tutaj mnóstwo wszędzie lawy. A park powstał, a w sumie cały ten teren na skutek erupcji w XVIII wieku. Ja, so, como digo, después de los... No, przepiękny widok.
Przepiękna panorama, kolory. Zaraz zaczynamy wycieczkę. Nasz przewodnik, nasza grupa. Są tutaj setki tysięcy turystów. Uwaga, a teraz mały pokaz geotermalny. Zobaczymy, co się stanie. Ach. Gorąca ziemia, gorący popiół. To już kolejny pokaz geotermalny. Tutaj strasznie rozgrzana ziemia. Bucha żarem, bucha gorącem. No, zobaczymy. 300 stopni jest w środku. 300 stopni gorąca. We will repeat it later and they will start on fire in a few minutes. No, ¿Cómo lo repetimos? już się pali. On fire. Qué cosa, por Dios, por favor. Qué bonito esto para el que le guste, claro. Fantástico. 300 años después de las erupciones, todavía el volcán mantiene una temperatura muy elevada. W ziemi zakopane są metalowe rury na głębokość 10 metrów. Na dole jest temperatura 400 stopni. Wlewamy wodę i czekamy na spektakularny pokaz. Va a hacer un poco de ruido. 2 segundos. 2 seconds. Oh, oh. Wow! Wow! Otra vez. Oh, oh, oh. Wow! Cristian. Jeszcze parę minut i zaczynamy naszą wycieczkę po wulkanie Timanfaya. La erupción comenzó a finales del verano de 1730. Al atardecer del 1 destruyeron todo vestigio de vida. During the first night, an enormous mountain arose out of the bowels of the earth. Das wir jetzt besuchen, las Montañas del Fuego, liegt im Südwesten der Insel. Y de sus orificios se escapan masas de humo que se extienden por toda la isla. Los habitantes de Yaiza a tomar la huida. Hace millones de años, cuando Lanzarote emergió sobre las aguas. That live directly on the rocks are birds, lizards, and above all, various species of lichens, besides some unusual nocturnal insects that feed on microscopic particles carried by the wind. Pertenecientes a las erupciones del siglo XVIII, pudiendo apreciarse en la cresta zonas más viejas que no quedaron totalmente cubiertas por las lavas modernas. Verdadero afán colonizador. Numerosos terremotos de mediana intensidad. Se caracterizó principalmente por la gran fluidez de sus lavas y en especial por los chorros de agua salada muy caliente que durante días salieron por los cráteres a modo de enormes geysers de hasta 30 metros de altura.
reaching heights of 30 meters. Die letzten Ausbrüche auf Lanzarote fanden im Jahre 1824 statt. La gente se paraba, se paraba, hacía fotos, unas piedritas, algún coche se paraba, o sea, se bloqueaba, ya todo bien bloqueado, tenía que pasar la grúa por el otro lado. Entonces llegó un momento que no había autocar en la fecha marca aquí. Jajca, miasteczko Jajca, a stanęliśmy tutaj na obiad. Jest to dodatkowa opłata 14 euro, ale był bufet do wyboru, do koloru, także można było się spokojnie najeść. Tymczasem tutaj już przepiękny widok. Są kolejne wulkany, a Timanfaya, wycieczka autobusowa po wulkanie, po całym tym parku narodowym, no bardzo fajna, chociaż tylko wyłącznie przez szyby autobusu można było podziwiać te przepiękne, apokaliptyczne krajobrazy. A samo miasteczko Jajca małe, ciche i białe, i przede wszystkim białe, ale tutaj jak wszędzie, a tutaj chyba szlak na jakieś kolejne wulkany, ale to nie dzisiaj, moi drodzy, być może następnym razem. Zdaje się, że można wejść właśnie tam na górę, ale my zaraz jedziemy do Zielonej Laguny albo do winiarni. Tego jeszcze nie wiem, ponieważ nasz przewodnik to po prostu mnie już boli głowa od jego słuchania, co on tam wygaduje w 5 językach chyba naraz. I tak, cała wyspa to są właśnie tego typu klimaty. Wszędzie wulkany, restauracje wiadomo, białe domki, czarny pył wulkaniczny oraz kaktusy. No krajobraz po prostu wyjątkowy, że tak powiem, wyjątkowy krajobraz. Dobra, my zaraz ruszamy dalej. Wszystko tutaj jest idealnie dopasowane do siebie. A to takie typowe tutaj motywy architektoniczne, właśnie stworzone z lawy wulkanicznej. Jest i muzeum. Muzeum Aloesu. Tu już jest droga w stronę Playa Blanca i gdyby tylko wczoraj była taka pogoda jak jest dzisiaj, no to by było idealnie. Wulkany, palmy, jak to wszystko tutaj idealnie do siebie pasuje. Muzeum Aloesu. Aloe vera, a obok także sklep, więc można kupić sobie wszelkiego rodzaju gotowe produkty z aloesu. De las erupciones de 1730. Ja, von den Eruptionen 1730 haben wir eine 25%. Vamos a ir ahora por la antigua línea de costa. Entonces, lo que tenemos a la derecha no existía. Antes is a little lagoon here, but this is not the creek. Eine kleine lagune here, ¿ves? Y una playa. Aquí suele haber desnudistas. This is a nudist beach. Los Hervideros, czyli miejsce, w którym to lawa spotkała się z oceanem. Przepiękne miejsce. I wieje prosto w twarz, ale co z tego? Widok jest wspaniały tutaj. Dzisiaj tutaj podobno jest bardzo spokojnie, ale w niektóre dni, a w sumie to przeważnie, to fale się bardzo mocno rozbijają od skały i jest wielki hałas. Jakaś grota w środku. No, przepiękny widok jest. Uwierzcie, że przepiękny widok. Cóż, musimy jechać dalej nad Zieloną Lagunę, bo inaczej nam nie starczy czasu. Tak mówi pan przewodnik, który nie chce mieć problemów ze swoją agencją.
Następne miejsce z punktem fotograficznym, miasteczko El Golfo. Trzeba przejść kawałek szlakiem do góry, żeby zobaczyć tą przepiękną panoramę. Ale to jeszcze kawałek. Za nami miejscowość El Golfo. Tutaj ocean, a już z drugiej strony, proszę Państwa, słynna zielona laguna. No, przepiękny widok, jest plaża, oczywiście tam nie ma wstępu, nie można tam iść, ale widok stąd porażający. Oczywiście, że wieje, na dół nie można schodzić, jest zakaz, ale ten widok tutaj, przepięknie. A my ruszamy dalej w drogę. Widoki naokoło wciąż niesłychane. Wszystko to powulkaniczny klimat. Apokalipsa. Jedna wielka apokalipsa. A wyspa została ukształtowana przez erupcję właśnie w XVIII wieku. Ostatni rzut okiem. Czarne plaże, czarny piasek, a zielona laguna jest tam za skałami. No, cudownie. Ależ to jest wieczna wyspa, wieje każdego dnia potwornie, chyba w każdym miejscu. Semicircle in a random. Wie alt ein Weinbau ist, bei gucken die Struktur. Bevor sentarse para tocar con el micrófono, de contar historias. Si hay dos, si hay una. Y tenemos la foto. Ostatni na dzisiaj przystanek to winiarnia La Heria. Jesteśmy wysoko na wzgórzach. Tutaj wszystkie wzgórza są porośnięte winoroślami. Wchodzimy na dół. Bodega to właśnie winiarnia. Winiarnia Antonio Soares. Wszędzie beczki z winem i oczywiście palmy. No proszę, są wina do kupienia. Bardzo fajnie to wygląda. Lokalne muzeum, a zarazem winiarnia, czyli produkcja wina. Winiarnia, wulkany i wszystkie okoliczne pola naokoło są porośnięte winoroślami. Jest to chyba jedyna odmiana winorośli, która rośnie tutaj w żwirze wulkanicznym. Są posadzone w specjalnych dołkach, które są otoczone murkami z lawy. Kamienie wulkaniczne. Kamienie z lawy wulkanicznej, właśnie to miałem na myśli. Bardzo popularne miejsce. Tutaj przyjeżdża mnóstwo turystów. Można kupić lokalnej roboty wino i to w dobrej cenie. Widziałem, że butelki są po 8-9 euro. No i cały ten krajobraz wygląda tutaj specyficznie właśnie w ten sposób. A wiatr wieje. Są butle od wina, są beczki, także wszystko co potrzeba. Wszystko co tylko potrzeba. Także trzeba skosztować jedno wino. Ale słodkie i dobre, jak likier. Wycieczka się już skończyła, a ja po drodze wysiadłem w miasteczku Puerta del Carmen i tylko spójrzcie tylko jaka tam jest woda, jaki piękny stąd jest widok. Takie miasteczko właśnie typowo nadmorskie, myślę, że o wiele ciekawsze niż Arrecife. No wspaniale jest, wspaniale.
tego co widzę, to miasteczko typowo turystyczne, właśnie w stylu Playa Blanca. No, czy tutaj są plaże? Tak. Są dwie duże, piękne, piaszczyste plaże, ale tutaj mamy właśnie taką małą zatokę pośrodku skał wulkanicznych. No, wspaniały widok. U góry hotele, palmy, szumi wiatr. No i kurczę, arcypiękne miejsce. Co by dużo nie mówić, to kolor wody tutaj jest obłędny wprost. Właśnie o to chodzi. Nic nie mówię, bo i po co? I proszę, jest pierwsza piaszczysta plaża, otoczona skałami wulkanicznymi. Żółty piaseczek, ale kawałek dalej jest o wiele większa i dłuższa. Czy lepsza? Ciężko powiedzieć. To jest taka mała, kurczę, tutaj właśnie urokliwa. Skały, ocean, plaża. Także jedno z tych miejsc, do których warto przyjechać na dłużej i spędzić tutaj swoje wakacje, swój urlop. Jakbym wiedział, że tutaj jest tak doskonale, to wziąłbym ręcznik, jakieś kąpielówkę, ale niestety dzisiaj nie mam. W każdym bądź razie tutaj jeszcze na pewno wrócę, być może ostatniego dnia właśnie. No, widoki cudowne. Za palmami oczywiście jeden z wielu hoteli. No, ale morze, plaża, skały, kolor wody. No to jest to. I ostatnia plaża, ta największa, która się ciągnie hen aż po horyzont. Dokładnie gdzieś tam. No dobrze, moi drodzy, żegnam Was z miasteczka Puerta del Carmen i zapraszam na kolejne odcinki z wyspy Lanzarote. To jeszcze nie koniec wszystkich atrakcji tutaj. Do zobaczenia.